Dzisiaj opowiem Wam o pokoleniu Z. Przyjmuje się, że to ludzie urodzeni między 1995 a 2012 rokiem, bo to pierwsze pokolenie, które wychowywało się już w świecie, w którym dostęp do internetu, telefonów i mediów społecznościowych był już powszechnie obecny. Przyznam się Wam, że według tej definicji ja również należę do tego pokolenia, chociaż nie wiem, czy w pełni się z tym utożsamiam. Młodych ludzi z tego pokolenia często nazywamy w Polsce Zetkami. Chciałam dzisiaj opowiedzieć Wam o tym pokoleniu, bo chociaż dorastało w świecie wypełnionym technologią, to ich ulubione zajęcia wcale o tym nie świadczą. Mogłoby się wydawać, że to ludzie uzależnieni od gier komputerowych i mediów społecznościowych i oczywiście nie można generalizować. Prawdopodobnie w wielu przypadkach to też jest prawda. Jednak coraz częściej w polskich mediach widzę informacje o nietypowych hobby zetek. Otóż zetki uwielbiają podobno wracać do tak zwanych analogowych hobby. Można więc odnieść wrażenie, że to pokolenie zmęczone mediami społecznościowymi i internetem, które świadomie rezygnuje z ekranów. Zamiast spędzać czas przed komputerem albo na przeglądaniu Instagrama, zetki coraz częściej sięgają po pisanie dzienników, dzierganie na drutach, ceramikę, a ostatnio jednym z najpopularniejszych zajęć młodych ludzi stało się podobno oglądanie ptaków. Podobnie jest już ze spotkaniami. Młodzi ludzie wolą spotykać się twarzą w twarz i grać
ze znajomymi w planszówki, a nie wiecznie pisać wiadomości na czatach. Według mnie również moda na wysyłanie wiadomości głosowych w młodszym pokoleniu to pokazuje. Młodzi nie chcą bez przerwy wpatrywać się w ekrany swoich smartfonów i wolą coś powiedzieć na głos. A może brakuje im tego bezpośredniego kontaktu, który kiedyś był na porządku dziennym, a dziś wydaje się luksusem i czymś przestarzałym. Czytałam nawet, że Zetki rezygnują również z imprez i alkoholu, preferując zdrowy tryb życia, treningi i zdrową, zbilansowaną dietę. Czy jako przedstawicielka pokolenia się pod tym podpisuje? Wydaje mi się, że jak najbardziej. I według mnie to bardzo pozytywny trend. Jestem ciekawa, co wy myślicie na ten temat i czy w waszych krajach jest podobnie. Dajcie mi znać w komentarzach. Dalszego ciągu podcastu możecie posłuchać na Patreonie, gdzie znajdziecie też listę słówek, ćwiczenia, dodatkowe podcasty z wyjaśnieniem słów, dyktanda i wiele, wiele więcej. Link do Patreona jest w opisie filmiku. You can listen to the rest of the podcast on Patreon, where you'll also find a list of vocabulary, exercises, additional podcasts explaining words, dictations, and much, much more. The Patreon link is in the video description.